Dzień dobry kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać robienie lunchboxów na cały dzień w dosłownie 30 minut. A tym samym chciałabym pokazać, że zdrowa dieta może być również bardzo prosta i smaczna. Na dzisiaj przygotowałam 4 lunchboxy, będą to przepisy z naszego przepiśnika. Oczywiście bardzo Was zapraszam na naszą stronę 80na20.pl i żeby nie przedłużać, od razu zabieram się za pierwszy lunchbox. Pierwszym moim lunchboxem dzisiejszym będzie owsianka nocna szarlotka. Z racji tego, że nie jest to wieczór i owsianka nie będzie leżała całą noc, to po prostu będzie to kilkugodzinna owsianka. I tutaj zaczynam od pokrojenia jabłka w kostkę. Jabłko pokrojone, także teraz umieszczam je na patelni. Do tego dodaję troszkę wody, cynamon. Ilość cynamonu jest tak naprawdę indywidualna. Jedni lubią go bardzo dużo, inni tylko troszeczkę, więc tutaj najlepiej ustalić pod siebie. I do jabłka dodaję dosłownie pół łyżeczki erytrytolu. Wszystko tutaj dokładnie mieszam. Przykrywam i zostawiam na kilka minut, aż jabłko będzie całkowicie miękkie. W międzyczasie zacznę robić już samą owsiankę. Owsianka nocna ma to do siebie, że jest to najprostsza i najszybsza rzecz do zrobienia. Wystarczy tak naprawdę płatki wymieszać z mlekiem, wodą albo jakimkolwiek innym płynem. Ja tutaj odmierzam sobie akurat 50 gramów płatków. O, idealnie. Całość zalewam napojem proteinowym o smaku waniliowym. Jak wiadomo, smak szarlotki oraz smak wanilii bardzo dobrze ze sobą współgra. I tutaj do płatków dodaję połowę opakowania. Wszystko razem dokładnie mieszam. Oczywiście, jeśli wolicie troszkę bardziej rzadką konsystencję, to do takiego napoju można dodać również trochę wody. Tak naprawdę większość już mam zrobioną, więc teraz czekam, aż jabłka będą podduszone. Jabłka już są gotowe, także teraz przekładam je do owsianki. Całość bardzo dokładnie mieszam i przelewam do naczynia, czyli do lunchboxa. Lunchbox jest prawie gotowy, jednak to jeszcze nie jest wszystko, no bo wiadomo, że wypadałoby tutaj dodać źródło zdrowego tłuszczu, dlatego ja tutaj dodam orzechy włoskie. Może to również być masło orzechowe, będzie świetnie pasowało właśnie do tego smaku. No i taka wskazówka, jeśli lubicie orzechy, które chrupią, to warto dodać je dopiero przed samym zjedzeniem. Jeśli natomiast Wam to nie przeszkadza i mogą być delikatnie rozmoknięte, to dodajcie tak jak ja teraz. Ja jeszcze troszeczkę połamię. Pierwszy lunchbox gotowy, zamykam i odkładam na bok, no bo tak jak mówiłam, jest to owsianka kilkugodzinna, ona potrzebuje troszkę czasu, aby płatki wsiąknęły napój, no i zajmuję się następnym lunchboxem. Moją dzisiejszą drugą propozycją będą rolatki z tortilli z serkiem śmietankowym, z wędliną oraz z warzywami. I tutaj zacznę od odmierzenia serka śmietankowego. Jeszcze troszkę. I tortillę smaruję serkiem. Następnie kroję warzywa, u mnie jest to papryka oraz ogórek świeży. Wszystko kroję w słupki. Warzywa pokrojone, także wszystko już mam gotowe i mogę zająć się robieniem tortilli. Najpierw daję sałatę. W oryginalnym przepisie jest po prostu sałata, także może to być sałata lodowa, sałata masłowa, miks sałat, rukola, roszponka. Tak naprawdę wszystko to, co po prostu lubicie. Ja tutaj dodam akurat miks sałat. Akurat miałam z przeceny. Na to układam wędlinę z piersi kurczaka i ja kiedyś na tym kanale Wam pokazywałam, że jeśli chodzi o stosunek jakości do ceny, to ta wędlina w Lidlu wypada najlepiej. Ona kosztuje 3,89 za 100 gramów, a ma skład niemal identyczny jak wędlina z Peacock Pure, która kosztuje 4,99 za 100 gramów, więc polecam. Ja tutaj mam akurat w przepisie 50 gramów, czyli taka połowa opakowania. O, ktoś tu przyszedł? Poczuł wędlinę? Następnie układam paprykę oraz ogórka.
Jednak całość mi się tutaj nie zmieści. Jak widać, warzyw jest troszeczkę więcej. Zawsze mówię, że warzyw musi być więcej, a resztę po prostu dam w lunchboxie obok. I do tego dodaję również kukurydzę konserwową. Tortillę zawijam. I następnie taką gotową tortillę kroję w rolatki. Tak, aby bardzo ładnie było można ją ułożyć w lunchboxie. Do lunchboxa układam gotowe danie. Układam również warzywa, tak jak mówiłam, coś do pochrupania, a im więcej warzyw, tym lepiej. Bo to dodatkowe mikroelementy, witaminki dla naszego organizmu. Mój dzisiejszy drugi lunchbox jest już gotowy i za momencik zobaczycie, jak się prezentuje z bliska. A tymczasem zamykam i odkładam na bok. Moją dzisiejszą obiadową propozycją będzie mój ostatnio ulubiony przepis, czyli paprykowo-pomidorowy ryż z mozzarellą. Jest to przepyszne danie, bardzo kremowe, co zresztą zobaczycie. I tutaj zaczynam od ugotowania ryżu, czyli ja sobie odmierzam akurat 60 gramów. I wstawiam do gotowania. Następnie od razu zabieram się za zrobienie całej reszty, czyli tutaj zaczynam od pokrojenia cebuli. Następnie kroję również paprykę. Warzywa pokrojone. Także za momencik zabieram się za smażenie. Na patelni najpierw rozgrzewam oliwę. U mnie jest tak około 7 gramów. No, gdzieś tyle. I czekam, aż się rozgrzeje. Zaczynam podsmażanie, czyli na rozgrzanej oliwie podsmażam posiekaną cebulę oraz paprykę. Ale to pięknie pachnie. Całość podsmażam kilka minut, na oko około 5. I teraz taka jedna mała wskazówka, aby nie tracić czasu, bo tutaj i tak około 5 minut będzie się całość podsmażała, to zajmę się już robieniem kolejnego posiłku. Jako że na kolację zaplanowałam kanapki z pastą jajeczną, to teraz ugotuję jajka, żeby później nie czekać. Jajka mam, wsadzam i lecę gotować. Co pchełka? Mogę iść tędy, czy muszę naokoło? Dobra, pójdę naokoło. I teraz zajmę się pokrojeniem mozzarelli, która będzie w tym posiłku źródłem białka. Ja mam tutaj wersję mozzarella light. Papryka i cebula już się bardzo ładnie podsmażyły, także teraz dolewam passatę pomidorową. Oprócz tego troszkę wody. Moim zdaniem, jak jest passata, to warto dodać wodę z tego względu, że ta konsystencja wtedy jest lepsza. Ale to tak moim zdaniem. Do tego dodaję przyprawy, czyli będzie to troszkę soli, trochę pieprzu, oregano, a także bazylia. Całość mieszam i duszę około 3 minuty. Oczywiście można dusić więcej czasu, to od Was zależy, jaką chcecie mieć paprykę, no bo wiadomo, że jeśli będziecie dusić dłużej, to ona zmięknie. Na patelnię dodaję ugotowany ryż. I również od razu dodaję pokrojoną mozzarellę. Mozzarella jeszcze troszeczkę puści wodę, dzięki temu to danie będzie bardzo kremowe. Całość bardzo dokładnie mieszam i duszę do momentu, aż mozzarella się roztopi. Zobaczcie tylko, jaka kremowość. Uwielbiam ciągnący się ser. No i pozostało mi jedynie gotowe danie przełożyć do pudełka. Ten ryż możecie znać z jednego z ostatnich filmów tak naprawdę, ale jest tak pyszny, dzisiaj miałam właśnie na niego ochotę, więc stwierdziłam, że od razu nagram. Kolejny lunchbox jest już gotowy. Może nie wygląda jakoś przepięknie, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że jest naprawdę bardzo smacznym daniem. I za momencik zobaczycie, jak się prezentuje z bliska.
Moją dzisiejszą ostatnią propozycją, tak jak wcześniej wspominałam, będzie pasta jajeczna. No a dokładnie to kanapki z pastą jajeczną. Jeśli chodzi o wszelkie pasty, to one świetnie nadają się do lunchboxów z tego względu, że można zrobić je od razu na 2 dni i przykładowo jeśli wybieramy taką pastę na kolację, to wracamy z pracy, jedyne co robimy, otwieramy lunchbox, smarujemy pieczywo i mamy gotowy posiłek, więc jest to naprawdę bardzo fajna opcja do lunchboxa. I teraz jajka już się studzą, ugotowały się na twardo, więc ja zajmuję się pokrojeniem warzyw i do pasty jajecznej będzie to świeży ogórek oraz szczypiorek. Warzywa pokrojone, także zabieram się za obranie jajek. Jajka umieszczam w misce, następnie rozdrabniam je widelcem. Możecie to zrobić również za pomocą blendera, za pomocą kratki do jajek, czegokolwiek tak naprawdę. Jeśli lubicie taką bardzo gładką pastę, to tutaj zdecydowanie lepszy będzie blender. Do jajek dodaję najpierw jogurt naturalny, następnie majonez. Jak wiecie, w zdrowej diecie jest tak naprawdę miejsce na wszystko, bo to nie produkt jest zły, tylko jego nadmiar. No a taka łyżeczka majonezu, nie oszukujmy się, nikogo nie zabije. A zdecydowanie dobrze tutaj podbije smak. Do tego dodaję szczyptę soli do smaku, pieprz, pokrojone wcześniej warzywa, i całość bardzo dokładnie mieszam. Pasta jest gotowa. Ja mam tutaj przyszykowany lunchbox, w nim już mam 3 kromki pieczywa pełnoziarnistego, u mnie jest to akurat 80 gramów. Oczywiście możecie je spakować osobno, na przykład do woreczka i dopiero przykładowo w pracy czy w szkole posmarować pastą. Ja jednak zawsze daję to wszystko razem do lunchboxa i teraz zrobię to tak samo. Mój dzisiejszy ostatni lunchbox jest gotowy. Za momencik zobaczycie, jak się prezentuje. Oczywiście, tak jak wcześniej powiedziałam, możecie pieczywo zapakować osobno, jeśli nie lubicie takiej wersji jak ja. I tutaj chciałabym pokazać, że właśnie wybiło 30 minut i 46 sekund. Także tak jak mówiłam, są to bardzo szybkie lunchboxy. No i chciałabym tutaj przypomnieć, że są to dania z naszego przepiśnika, gdzie sami sobie układacie swój jadłospis i tak naprawdę sami wybieracie, czy chcecie mieć mega proste, mega szybkie posiłki, czy może coś bardziej skomplikowanego. Wszystko zależy od Was. Kochani, ja się będę z Wami żegnać. Jeśli taki film się Wam podobał, to pamiętajcie o subskrypcji, komentarzu oraz łapce w górę pod filmem, aby mój kanał mógł się rozwijać. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!